tym filmie pokażę Ci krok po kroku wszystko, co musisz wiedzieć, żeby zacząć tworzyć w Final Cut Pro. Organizacja plików, interfejs, montaż i finalny eksport. Jak zawsze, film ten podzielony jest na sekcje, z których możesz skorzystać, aby móc przejść lub wrócić do odpowiednich części. Zaczynamy! Po uruchomieniu aplikacji ukazuje nam się domyślny układ, gotowy do rozpoczęcia pracy. Na początku musimy stworzyć bibliotekę, w której będziemy tworzyć kolejne eventy i projekty. Od razu tłumaczę. Biblioteka to główny plik, który pojawi się w wybranym folderze. Zawiera on wszelkie informacje na temat wszystkich elementów, które są w nim zawarte. Eventy to swego rodzaju foldery, które powinny ułatwić organizację plików. Na przykład, jeśli posiadasz nagrania z kilkudniowego wydarzenia i chcesz je rozdzielić. W evencie są zawarte projekty oraz pliki w nich użyte. A projekt to finalne miejsce pracy, w wybranym formacie rozdzielczości i klatkarzu. To tutaj znajduje się oś czasu, którą widzimy i finalnie eksportujemy. Więc zaczynamy wchodząc w File, New, Library. Wybieramy nazwę oraz folder, w którym chcemy zapisać bibliotekę. Ja akurat robię to na zewnętrznym dysku SSD. W zależności od projektu, biblioteki mogą sięgnąć kilkudziesięciu, a nawet kilkuset gigabajtów. Więc miej na uwadze zapas wolnego miejsca. Zapisujemy i jak widać pojawia się ona w lewym górnym rogu, już z predefiniowanymi eventami Smart Collections oraz data z gwiazdką. Możesz zmienić jego nazwę wciskając klawisz R. Mamy teraz dwie opcje, Import Media lub Nowy Projekt. Są one widoczne tutaj. Lub tutaj, jeśli nie widzisz tamtych opcji, na przykład będąc w otwartym innym projekcie. Tworzymy nowy projekt, ustawiamy nazwę, format, zwykle 4K, ewentualnie jeśli jest to Reels, to Vertical, ale musimy wtedy zmienić rozdzielczość też na 4K. Klatkarz 25, renderowanie i audio są domyślnie ustawione dobrze, więc klikamy OK. Od razu pojawia się nasz projekt, linia czasu i podgląd. Teraz czas na import. Znowu na dwa sposoby. Pierwszy, klik importuj media, albo po ludzku przeciągamy pliki z folderu na oś czasu lub na główne pole. Zanim zaczniesz edytować, warto od razu zorganizować pliki. Czy ja zawsze to robię? Niekoniecznie, szczególnie przy mniejszych projektach, ale dobrze jest wiedzieć, jak to robić i mieć po prostu taki nawyk. Na nasz event klikamy prawym przyciskiem myszy. New Keyword Collections. Powiedzmy, że zrobimy oddzielne dla wideo, audio i obrazków. Teraz mogę przeciągnąć moje pliki do tych folderów. Jak widzisz, nic się z nimi nie stało, ale wchodząc w taką kolekcję, widzę tylko te elementy, a te, które są w jakiejkolwiek kolekcji, zostaną oznaczone niebieską linią. Są też smart kolekcje. I tutaj wybieramy wytyczne, które mają być spełnione, aby dane elementy pojawiły się w takiej kolekcji. All, czyli wszystkie wytyczne, które tutaj ustawimy, mają być spełnione, lub any, czyli którykolwiek, ponieważ możemy ustawić więcej niż jedna zależność. Na przykład, chciałbym, aby w tym folderze były wszystkie nieużyte jeszcze elementy, ale tylko audio. Wybieram więc All i tutaj Used Media oraz Media Type. Zaznaczam Used Media na Unused oraz Media Type is Audio Only. Jak widzisz, w tym folderze pojawiły się nieużyte jeszcze audio. Właściwie wszystkie, bo nie zaczęliśmy jeszcze pracy. Jeśli przeciągnę jedno z nich na oś czasu, nic się nie zmieni, ponieważ smart kolekcje nie odświeżają się na bieżąco. Są raczej naszykowane na zaglądanie do nich, więc wystarczy kliknąć inną kolekcję i wrócić, aby mieć odświeżony podgląd. Dobrze, więc mamy już nasze pliki gotowe do użycia. Przeciągnę kilka klipów na oś czasu, aby mieć podgląd. Czas na interfejs krok po kroku. Wiesz już, że w lewym górnym rogu znajdują się biblioteki, eventy i projekty z mediami. Taki mini finder w Final Cutie. Możesz mieć oczywiście otwartych kilka bibliotek i przemieszczać się między ich eventami. Obok znajduje się zakładka z innymi mediami, które chciałyby być użyteczne, ale nie są, bo zdjęcia łączą się z Apple Photos, muzyka z Apple Music. Ja z nich nie korzystam, więc są dla mnie zbędne. Jedyne, co nas tutaj może interesować, to zakładka Sound Effects, ponieważ kierując nasze audio do odpowiedniego folderu na naszym Macu, sprawimy, że pojawią się one tutaj bez dodatkowych importów. Bardzo wygodne. I ostatnie, tytuły i generatory. Tutaj są wgrane oryginalne napisy, animacje tekstu, tła. Możemy też grać tutaj zewnętrzne elementy pozyskane na przykład z Artlist lub innych twórców, którzy zajmują się tworzeniem tego typu rzeczy. Na ten moment nie jest to istotne w naszym filmie, ale z samej zakładki będziesz korzystać nieraz. Podgląd. Informacje na temat projektu. Rozdzielczość, klatkarz, nazwa, zoom. Jego poziomy możemy zmienić, ale obecnie zostawiamy na fit, czyli idealnie dopasowane. Obok zakładka View, a w niej bardziej skomplikowane elementy. Większość z nich dedykowane jest dla bardziej profesjonalnego montażu. Dla osób początkujących istotne są dwie opcje: Show Custom Overlay, który może pokazać Ci na przykład elementy, które zostaną zasłonięte po wrzuceniu na social media, link oraz instrukcje w moim poprzednim filmie, oraz Quality i Media Playback, a o tym powiemy w późniejszej części filmu. Dalej, Inspector. To nasza skrzynka z narzędziami. W pierwszej zakładce bazowo widzimy kompozycję, czyli tryb mieszania, przezroczystość, transform, czyli
pozycja, rotacja, skalowanie i anchor, crop, czyli docinanie wyglądu, distort, zniekształcenia, nieistotne, raczej nikt tego nie używa, stabilizacja z różnymi trybami, rolling shutter i color conform. To nas nie interesuje, niepotrzebne w tych czasach. Zakładka Color. Tutaj możesz zastosować różnego rodzaju efekty kolorystyczne. Najczęściej stosowane u mnie to Color Wheels, Curves, czyli krzywe oraz Hue Saturation Curves. Zauważ, że dodając kolejne korekcje są one ułożone tutaj oraz w głównym inspektorze, gdzie kolejność ma duże znaczenie, ale na szczęście może się zmienić. Można też zmienić ich nazwę, abyśmy wiedzieli, jakie nadaliśmy im zastosowanie. Zakładka Audio, głośność i efekty dźwiękowe. Zakładka Info, czyli szczegółowe informacje o pliku. Raczej do pominięcia. Linia czasu. To tutaj tak naprawdę pracujesz i tutaj mamy też widocznych kilka narzędzi. Od lewej indeks, nieistotny dla początkujących, ale informacyjnie to taki spis treści timeline'u. Narzędzia. Najistotniejsze dla mnie są Select i Blade. U mnie są zaznaczone na innych klawiszach, ponieważ używam własnych skrótów klawiszowych, których polecam się jak najszybciej nauczyć. Przyspieszą one Twoją pracę kilkukrotnie. Link do całego filmu poświęconemu skrótom i szybkiej pracy w opisie. Nie zmienia to faktu, że jeśli zapomnisz, jak wejść w jakieś narzędzie timeline'u, to zawsze możesz je odnaleźć właśnie tutaj. Na środku nazwa projektu wraz z różnymi opcjami takimi jak back i forward, które są aktywne, jeśli przechodziłeś między różnymi projektami, a także wyznacznik czasowy timeline. Po prawej toggle continuous scrolling. Polecam go aktywować. Dzięki temu nasz playhead nie wyjedzie za widoczną oś czasu, a przesunie ją tak, abyśmy widzieli, gdzie jest. Jeśli będzie wyłączony, playhead zacznie nam uciekać i będzie to bardzo denerwujące. Skimming. Automatyczny podgląd przy przesuwaniu myszy. Jeśli go wyłączymy, widzimy tylko to, gdzie obecnie znajduje się nasz playhead, niezależnie od tego, gdzie jest mysz. Skimming audio. Jeśli będzie włączony, to przesuwając myszkę, będziesz słyszał dźwięk audio danego miejsca. Dla mnie i dla większości osób bardzo irytujące, więc zostawiam wyłączone. Solo Deselected Items. Odtwarzasz audio tylko zaznaczonych elementów. Reszta zostaje wyciszona. Osobiście prawie tego nie używam. Snapping. Przyciąganie do krawędzi i markerów. Bardzo przydatna funkcja, która przyspiesza pracę. Jeśli ją wyłączysz, to przesuwając klip, ciężko będzie Ci trafić w odpowiednie miejsce. Dlatego ja zostawiam to włączone. Zmiana wyglądu klipów na oś czasu. To bardzo przydatna opcja, w zależności od własnych preferencji i ewentualnie wielkości monitora. Możemy ustawić tutaj ilość informacji widocznych na kafelkach, na osi czasu oraz samą szerokość klipu. W trakcie edycji samych klipów wolę, aby każdy z nich zajmował jak najmniej miejsca. Jednak kiedy przychodzi czas na edycję muzyki, potrzebuję wiedzieć, co i kiedy się dzieje. Mimo że obok to zupełnie inna zakładka. Efekty i przejścia. Zacznijmy od efektów. Są tutaj wszystkie efekty wideo i audio, zarówno te predefiniowane, jak i wgrane przeze mnie od osób trzecich jako plugin. W tej zakładce znajdziesz też takie efekty jak Hue Saturation czy Wheels, o których mówiłem wcześniej, ale nie jest to tak wygodne jak kliknięcie ich w inspektorze. Z kolei pewnie przyda Ci się taki efekt jak Custom LUT, dzięki któremu możesz wgrać wybrany przez siebie LUT lub luty, na przykład konwertujący i kreatywny. Efektów jest naprawdę sporo. Również audio. Polecam samemu przejrzeć, co robią. Jeśli czegoś Ci brakuje, wtedy szukać na internecie lub poczekać na kolejne filmy, w których opowiem o darmowych i płatnych pluginach, które warto mieć. Efekty można przeciągnąć na klip lub klikając 2 razy, jeśli masz zaznaczony konkretny klip. A w inspektorze często pojawią się różne opcje dostosowania tego efektu. Tuż obok przejścia. Tutaj tak samo jak z efektami, są z automatu zainstalowane, predefiniowane. Jednak masz możliwość wgrania innych od osób trzecich. Aby je zastosować, przeciągamy je na konkretny klip i możemy takie przejście wydłużyć lub skrócić. A klikając na nie, w inspektorze często pojawi się możliwość dostosowania takiego przejścia. Ostatnia zakładka, o której powiem przed rozpoczęciem faktycznego montażu, znajduje się między podglądem a osią czasu. Mamy tutaj 3 ikony. Pierwsza to Crop, Transform i Distort i są to te same opcje co w inspektorze, jednak działają one w bardziej naoczny sposób, bo zamiast wpisywać matematyczne zmiany, możemy skorzystać z podglądu tych opcji. Reset przywróci bazowe ustawienia, add-on zatwierdzi nasze zmiany. Magic Wand, czyli różdżka. Jedyne, co nas tutaj interesuje, to Add Magic Mask. Reszta opcji, ze względu na swoje ograniczenia, nie działa poprawnie lub jest po prostu nieprzydatna. Więc Magnetic Mask pozwala na wycięcie wybranego elementu z naszego klipu, aby wstawić za nim na przykład tekst lub nałożyć na niego efekt. Pamiętaj tylko, że jeśli chcesz zastosować ten efekt, zrób to na kopii położonej bezpośrednio nad oryginałem. Bez tego Twój wycięty element będzie na czarnym tle. Ostatnia ikona to Clip Retiming. Mamy tutaj wszystkie opcje dotyczące zmiany prędkości odtwarzania naszego klipu. Reverse, czyli wstecz, różne predefiniowane ustawienia slow motion i przyspieszenia. Dobrze, znamy już praktycznie cały interfejs, więc pora na montaż. Wracamy na oś czasu. Wrzuciłem tutaj moje wcześniej przygotowane klipy dla lepszego zrozumienia tematu. Główne miejsce pracy to storyline. Musisz wiedzieć, że na storyline obowiązuje swego rodzaju magnes, magnetic timeline, czyli wszystkie klipy są do siebie automatycznie przyciągane.
więc bez wstawienia pustego pola nie możesz przeciągnąć klipu dalej. Dodatkowe klipy możesz ustawić nad lub pod storyline'em, ale muzyka zawsze znajdowała się będzie pod nim. Przycinanie klipów. Możemy to zrobić za pomocą przeciągania krawędzi lub przy użyciu Blade Toola, oryginalnie B, który przetnie nasz klip. I ten niechciany fragment zaznaczamy wybierając Select Tool, oryginalnie klawisz A i później Backspace. Te skróty klawiszowe nie są optymalne, dlatego znowu zachęcam Cię do obejrzenia filmu z moimi własnymi skrótami, które przyspieszą Twoją pracę kilkukrotnie. Dodaję muzykę, zaznaczam odpowiednie momenty bitu markerami klawiszem M. Muzykę można ściszyć lub podgłośnić, przeciągając tą linię lub w inspektorze. Na szybko dotnę sobie te klipy, powiedzmy, że dla fabuły na ten klip chciałbym narzucić jakiś efekt, od razu widać jak działa. A w inspektorze zwykle możemy go jeszcze dostosować. Dalej użyję jakiegoś przejścia, które też można wydłużyć lub skrócić i ewentualnie dostosować tak samo jak efekt w inspektorze. Napisy. Pamiętasz, że były one w lewym górnym rogu. Bazowe napisy są zwykle bardzo ograniczone co do własnych możliwości i ruchu, ale podstawowe potrzeby spełniają. Ja mam zainstalowanych całkiem sporo opcji z zewnętrznych źródeł, ale na ten moment przyciągnę po prostu Basic Title i jak widzisz, masz tutaj różne opcje konfiguracji. Wpiszmy sobie tutaj jakiś tekst, dostosujmy czcionkę i pozycję. Tutaj lub tutaj. W tekście są jeszcze inne opcje kreatywne, takie jak Face, gdzie ustawiamy kolor, przezroczystość i rozmazanie. Reszta nie jest na tyle istotna, by je omawiać, więc polecam samemu popróbować. Chwilę temu mówiłem o Magnetic Mask, więc wykorzystam ją tutaj, tworząc kopię klipu właśnie z tym efektem i wrzucając napis między te klipy. Powiedzmy, że mamy gotowy projekt do eksportu. I teraz, jak zawsze, jest kilka opcji. Możemy wyeksportować cały projekt lub jego część. Jeśli chcemy wyeksportować tylko część, na przykład aby sprawdzić, jak będzie wyglądać na smartfonie i nie potrzebujemy do tego całego projektu, to klikamy klawisz R. Range Selection Tool i zaznaczamy długość obszaru, który chcemy wyeksportować. Nie ma tutaj znaczenia, czy zrobimy to na storyline, audio, czy gdziekolwiek indziej, bo chodzi nam tylko i wyłącznie o długość. Wszystko nad i pod zostanie uwzględnione. Klikamy ikonę na górze po prawej stronie. Tutaj ponownie mamy wiele opcji wyboru, ale na ten moment stworzymy nasz własny preset. Klikamy Add Destination, Export File i tutaj wybieramy Mastering lub Publishing. Mastering wyeksportuje plik w najwyższej jakości, niemal bez kompresji, ale będzie bardzo ciężki i dla mnie pełni rolę raczej dużego archiwalnego, gotowego pliku, który można dalej dystrybuować w razie potrzeby. A Publishing to już skompresowany eksport, zoptymalizowany do wrzucenia na social media. Plik dużo mniejszy i gotowy do publikacji. Taki więc wybieram, bo większość platform i tak skompresowała pierwszą wersję. Zmieniam jeszcze nazwę i jak widać, ta opcja pojawia się na stałe w eksporcie. Teraz możemy zmienić nazwę naszego pliku docelowego i inne ustawienia. Klikam Next, wybieram miejsce docelowe. I to tyle. Na górze po lewej stronie zobaczysz postęp obecnych działań. Dzieje się to zawsze, nie tylko podczas eksportu, ale na przykład też w trakcie renderu czy optymalizacji plików. Teraz wrócę jeszcze szybko do dwóch opcji, które widzieliśmy w zakładce View. Są to Quality i Media Playback. Zacznijmy od Quality, gdzie możesz ustawić lepszą jakość lub wydajność. Jeśli ustawisz lepszą jakość, to obraz zawsze odtwarzany będzie w najwyższej możliwej jakości. Ale jeśli masz słabszy sprzęt lub projekt jest mocno obciążony efektami, to może się zacinać i spowalniać timeline. Performance z kolei zmniejszy rozdzielczość podglądu na playbacku, aby poprawić płynność i czas reakcji programu. Dopiero zatrzymując klip, zobaczysz właściwy wygląd w wysokiej jakości. Media Playback. Tylko w pierwszej opcji mamy dostęp do Quality, ponieważ operujemy wtedy na oryginalnych plikach lub zoptymalizowanych. Ustawiając Proxy Preferred, Final Cut będzie wybierał do playbacku pliki proxy w miarę możliwości, a Proxy Only sprawi, że tylko one będą mogły zostać wyświetlone na playbacku. Więc jeśli nie zrobisz proxy do jakichś elementów, będą one oznaczone jako brakujące. Jeśli masz słabszy model Maca, to polecam włączyć Proxy Preferred i stworzyć proxy. Zrobisz to zaznaczając wybrane pliki w evencie, prawy przycisk myszy, Transcode Media, Create Proxy Media, H264 i na przykład 25%, czyli 1/4 jakości oryginału. Ale uwaga, bardzo ważne jest to, aby przed samym eksportem zmienić w View na Optimized Original. W przeciwnym wypadku eksportujesz pliki z klipami proxy. I to były właśnie wszystkie podstawy, które pozwolą Ci zacząć pracę w Final Cut Pro. Oczywiście są jeszcze bardziej zaawansowane funkcje i opcje, o których nie wspomniałem, bo nie chciałem wprowadzić za dużo zamieszania na start. Pojawią się one w kolejnych odcinkach. A jeśli chcesz więcej praktycznej wiedzy, to zasubskrybuj kanał i sprawdź inne filmy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.